Siemaneczko moi drodzy, witajcie. W dzisiejszym filmiku porozmawiamy sobie o fejkach. Tych oto Gucci Ace'ów, które kupiłem i które są tak idealne, że trudno zauważyć mi jakiekolwiek różnice. Zapraszam. W dzisiejszym odcinku, jako że jest to porównanie, postanowiłem nagrać obraz z tej kamery oraz z tej kamery. Tutaj będziecie widzieć dokładnie, co mam przed sobą, to znaczy buty, będę przybliżał i myślę, że lepiej to trochę wyjdzie. Są to idealne podróbki Gucci Ace'ów. Są to idealne podróbki, to znaczy prawie 1 do 1. Dlaczego? Kosztowały one, uwaga, 300 zł razem z przesyłką. Nie brałem boksa, bo wiedziałem, że boks i tak nie przetrwa do Polski. 300 zł razem z przesyłką. Jeżeli chodzi o kupujących, to ci, co się orientują, wiedzą, że jest tylko 3 liczących się sprzedających Gucci Ace'y. Jeden to pan Rybak, kolejny pan to jest pan, który się nazywa trochę jak Nyan Cat, a czwarta to jest taka babeczka, w sensie trzecia. Najlepsze fejki, jakie w tym momencie istnieją, są to pszczoły, dlatego że każde inne widać z bliska, to znaczy każdy to rozpozna, mając nawet zdjęcie z internetu ze strony Gucci. Pszczoły są w tym momencie najlepiej podrobionymi Gucci Ace'ami. Teraz pokażę wam je z bliska. Tak wygląda oto jeden but. Tutaj macie oczywiście pszczołę, o tu jest pszczoła. Tu jest wkładka, tu są te rzeczy. Dla osoby, która nigdy nie trzymała Gucci Ace'ów, pomyśli, że super, kurczę, to jest idealne, no przecież to jest oryginał, tak? Nawet patrząc się na tyłek, który zawsze bardzo się różni w większości fejków, tutaj widzimy, że tył jest no idealny, jest naprawdę bardzo dobry. Słuchajcie, te buty kosztowały, jak już powiedziałem, 300 zł, oryginalne kosztują 2000, a takie droższe 3,5. Więc tak, najdroższe Gucci Ace'y, które są w mojej kolekcji, są to pieski, które są pieskami dyrektora kreatywnego marki domu mody Gucci. Są to buty oryginalne, które przywiozłem z Bostonu ze sklepu Gucci. Są to buty przeze mnie nieużywane, dlatego porównam nieużywaną pszczółkę z używaną pszczółką, jeżeli chodzi o pszczółkę, czyli patcha, i porównam tył, jeżeli chodzi o pszczółkę, a resztę porównam z tymi butami. No więc tak, tutaj widzicie, zestawiamy te buty koło siebie i jaka jest różnica. Różnica jest na pewno w tym, że odcień lekko się różni, ale byśmy powiedzieli, że jest to tak zwany defekt fabryczny. Widzicie? Ten jest trochę ciemniejszy, ten jest trochę jaśniejszy, ten jest taki bardziej przełamana biel, taki bardziej off-white. Jeżeli chodzi o resztę szczegółów, to na przykład tutaj różnią się, uwaga, najbardziej zwracają na siebie uwagę lace'y. Lace'y są cienkie i to na każdy Gucci jest, które posiadam, tu są grube. Jest to rzecz, którą raczej nikt nie potrafi tego dobrze podrobić. Tym, że łatwo jest to jakby przejść, to znaczy ja wiem, że można iść do sklepu Gucci i zamówić sobie sznurówki zapasowe, powiedzieć, że w waszych Gucci Ace'ach się przydarły, co się często zdarza, i możecie sobie zapłacić i dostać nowe sznurówki i wtedy po prostu wymieniacie w tych sznurówki w fejkach, jeżeli jesteście źli i nosicie fejki. Mam nadzieję, że tego nie robicie. Ale okej, jeżeli chodzi o resztę rzeczy, szwy są na tym samym poziomie, zobaczcie, to są takie same szwy, tutaj naprawdę nie ma się do czego przyczepić w tych fejkach. One wyglądają identycznie, szw za szwem, tu nic nie ma innego. Kolejna rzecz, na którą należy zwrócić uwagę, to są eyletsy. Widzicie, tu są jeden eylets, tu mamy drugi. One się troszkę różnią, jeśli zobaczycie. Te są takie większe, te są mniejsze, jednakże w nowszych fejkach to może się trochę różnić, ale fejki Gucci Ace'ów nie zmieniają się tak szybko jak inne. Jeśli już doszliśmy do tego, że apery mało się różnią, to tak naprawdę możemy przejść do innej rzeczy, czyli podeszwy. Podeszwa, patrzcie, tutaj mamy podeszwę, która jest jedna obok drugiego. Widzicie tego rycerza? No i teraz tak, który jest fejkowy? Ten jest fejkowy, ten jest oryginalny. Widać różnicę w wykonaniu tych oto elementów i to bez zająknięcia. Te na fejku są trochę bardziej kanciaste, te na oryginale widać, że są zrobione po prostu lepiej. Kolejna rzecz, po której łatwo poznać fejki, są to wkładki, dlatego że patrzcie, tutaj mamy oryginalną wkładkę, tak wygląda oryginalna wkładka, a tutaj mamy fejkową wkładkę. Widać różnicę w monogramie oraz w wykonaniu w ogóle wkładki, to się dość mocno różni. Nawet jak sobie popatrzycie jedna koło drugiego, to widać, że ta jest jakaś niedorobiona, taka trochę, a ta jest bardzo ładna.
I teraz tak, jest jedna bardzo łatwa rzecz, po której od razu poznacie fejki, ale musicie zdjąć komuś się z nogi i zajrzeć pod wkładkę, dlatego że monogram pod wkładką. Monogram pod wkładką różni się nawet na oryginalnych Gucci Ace'ach. Tutaj wam pokażę przykłady, takich, które mam. Wszystkie, które mam, pochodzą albo ze sklepów Gucci, albo z Witkaca. Tutaj jednak jest na fejkach zauważalna różnica wobec nawet wszystkich, które mam i od razu możecie zauważyć, że są to podróbki. Uwaga, trzymajcie się. Monogram na fejkach. Jest to ten monogram, wygląda jakby go ktoś nie dorobił, wygląda fejkowo, w ogóle wygląda jak z targu. Tutaj jest po prostu bardziej rozmazane, ale zaraz wam pokażę na innych Gucci Ace'ach, które wam zaraz powiem i zobaczycie, że ten monogram rzeczywiście się różni. Najważniejsze tak naprawdę w Legit Checku jest to, że nawet zobaczcie tutaj, różni się nić. Tutaj na pieskach nić przeszycia jest czarna, a tutaj jest biała. Dlatego najlepiej jest mieć dwa modele, jeden oryginalny i drugi, na którym robicie Legit Checka, żeby po prostu posprawdzać. Jeżeli nie będą się zgadzały, no to są fejki. Kolejne Gucci Ace'y, czyli Tigery, w tym momencie w porównaniu widzicie, ten monogram jest jednak inny. Tutaj oryginalne pszczółki i kolejne czarne Gucci Ace'y kontra podrobione pszczoły. Kolejną ważną rzeczą jest to, czego czasem nie widać. Są to po prostu papiery do wypełnienia. Takie wypełnienie było w podróbkach, a takie są w oryginałach. Tutaj wam pokażę, widać zauważalną różnicę. Podróbka to jest po prostu taki tani papier z bazaru, a oryginał naprawdę fajny papier, aż mi się po prostu podoba. Kolejną rzeczą, o których Chińczycy nie myślą, są to często pudełka. Jeżeli macie jakieś oryginalne pudełko i zobaczycie fejkowe, to możecie je porównać. Oczywiście to bardziej jak kupujecie od kogoś, kto się nie ogarnia, bo jeśli ktoś jest ogarnięty, to podmieni i pudełka, i worki. Jeżeli o workach mowa, to tak samo. One od razu zdradzają wam, że macie do czynienia z fejkami, to nawet takimi dobrymi fejkami. No, Chińczycy się do tego nie przekładają. Tutaj mamy oryginał, co zresztą widać, a to jest podróbka. I taki fun fact, te oryginalne worki są też robione w Chinach. Teraz również pojawiają się tak zwane modele do sprzedaży, które Chińczycy robią właśnie tak jak oryginały, typu oryginalne opakowanie, oryginalne worki, podrobione buty i lepsze sznurówki. Teraz przechodzimy do koronnego argumentu, dlatego że te buty będą noszone, a jeżeli będą noszone, to wszyscy będą widzieli to i to. No i sznurówki, które będą wymienione, załóżmy. Mamy tu oryginalną pszczołę, noszoną przeze mnie, już przetarta sznurówka i mamy tył oryginalnej pszczoły. I teraz patrzcie, podróbki i oryginału są praktycznie identyczne. Oryginał jest trochę rozepchany, bo w nim chodziłem, to jest mniejsze, ale tak samo będzie wyglądała ta podróbka po chodzeniu, identycznie, możecie mi zaufać. Ja mam te buty w ręce, naprawdę nie widzę żadnej różnicy, jeżeli chodzi o materiały, nie widzę żadnej różnicy, jeżeli chodzi o to, jak to wygląda. Ponadto, jeżeli wy myślicie, że widać jakąś różnicę w napisie, no to nie sugerujcie się tym. Każda para moich Gucci Ace'ów ma inaczej zrobiony ten napis, a Snake'i nazwalibyście nawet fejkami, mimo tego, że były kupione w Witkacu. Oczywiście, mając koło siebie te dwa buty, bym powiedział, że coś tu jest nie tak, tylko bardziej bym powiedział, że w oryginałach, które podchodzą, bagatela z Witkaca, jest coś nie tak niż w tych fejkach, bo te fejki są po prostu zbyt dobre. I teraz uwaga, największy argument, czyli pszczoła. Te pszczoły są po prostu tak dobre, że mając jednego i drugiego nowego, nie byłbym w stanie odróżnić, jeżeli chodzi o zdjęcia. Naprawdę byłoby to bardzo trudne. Przyjrzyjcie się temu, no po prostu zobaczcie to. Oczywiście, mając je w tym momencie w rękach, mogę powiedzieć, że ten web stripe na fejkach jest trochę zbyt gruby, tutaj mamy cieńszy na oryginałach, że pszczoła trochę zbyt bardzo się mieni, tutaj mamy mniej mieniącą się pszczołę, że ona jest trochę za gruba, tutaj jest chudsza, ale słuchajcie, te buty potrafią się różnić między sobą, nawet jeżeli chodzi o oryginały, a na ulicy nie jesteś w stanie tego zauważyć. To jest po prostu, bym powiedział, 99:1. Czy w takim razie te buty poznasz na ulicy? Nie, nie poznasz ich na ulicy, jeśli nie masz obok drugich. Czy w takim razie te buty pozna ktokolwiek inny, kto się nie zna? Na pewno nie. Pomyślisz, że są oryginalne, bo wyglądają one po prostu dobrze. Słuchajcie, moi drodzy, czas na krótkie podsumowanie. W takim razie, czy te oto buty są perfekcyjnymi fejkami, których no po prostu nikt nie odróżni i które można nosić? Ja wam powiem tak, gdyby nie 3 rzeczy, bo jeżeli ja robię szybkiego Legit Checka, to patrzę na 3 rzeczy na Gucci Ace'ach. Tył, to jest najtrudniej podrobić, patch z boku, też bardzo trudno jest to podrobić oraz w mniejszym stopniu sznurówki, ale to już wam powiedziałem. I w tych butach 2 na 3 rzeczy wyglądają oryginalnie i jeżeli ja bym miał bardzo szybko stwierdzić, nie wiedziałbym, że takie fejki istnieją, miałem szybko stwierdzić na ulicy, czy ktoś ma oryginał czy podróbę, powiedziałem, że to jest oryginał.
Jednakże jeżeli zastanawiacie się, w takim razie kupię sobie podróbeczki za 300 zł i każdy będzie myślał, że to są oryginały. Otóż nie! Dlatego, że najlepszymi podróbkami są bisy, jak już wam powiedziałem, inne są do dupy. Jeżeli ktoś wam mówi, że super podróba, to się nie zna, bo ja wybrałem najlepszą podróbę, jaka tylko im mocniej była. Oczywiście nie mówię o zwykłych plainach. I w takim razie, jeżeli ty będziesz chciał je sobie kupić i będziesz chciał w nich chodzić, to uważaj, bo twój kolega na pewno obejrzy ten filmik i będziesz kolesiem fejkiem, jeśli zrobi ci legit checka, bo na pewno to zrobi, bo teraz będzie pewnie wysyp legit checków w szkołach, na pewno po wakacjach to już w ogóle każdy będzie robił legit checka na Gucci Ace'y. Uważaj po prostu, bo jeżeli już raz przyjdzie do ciebie taka łatka fejczura, no to zawsze będziesz fejczurem. Trochę o skórze tutaj jeszcze powiem, bo skóra jest dobra. Nie ma tutaj nic złego. Myślę, że nawet może lepsza niż zwykłych. W takim razie, czy warto kupować jeszcze Gucci Ace'y w ogóle na grupkach? Moim zdaniem tak, warto kupować Gucci Ace'y na grupkach, jeżeli zrobisz dobry legit check. Serio, jeżeli ktoś ma te buty, może ci zrobić legit checka, poproś o właśnie zdjęcia pod wkładką, zdjęcia wkładek, boksa i tych rzeczy. Jeżeli tam będziesz wszystko zgadzać, możesz zaryzykować, bo na 99% będą oryginalne. W tym momencie nie ma fejków, o których wam już mówiłem, że będą wszystko miały super. Nie, zawsze coś będzie z nimi. Jeżeli polscy sprzedawcy fejków mówią wam, że słuchaj, to moje Gucci jest 99, no to jest 1 do 1, bo wujek to tam w ogóle pierdzielił głupoty i inaczej, to się nie znają, bo te fejki są idealne. A tylko niektóre rzeczy mają źle, tak samo jak inne, bo patrzyłem na inne fejki, pytałem się ludzi, którzy mają fejki, oczywiście nie Polaków, tylko ludzi z zagranicy, bo oni są normalni, pokazywali mi wkładki i rzeczy pod wkładkami i też właśnie zauważyłem, że pod wkładkami, jak już wam pokazywałem, to wygląda w fejkach bardzo podobnie. Trudno jest podrobić te oryginalne rzeczy, które wam pokazywałem. Ale tak szczerze między nami powiem wam tak, ja za te Gucci Ace'y płacę 2500 zł, te kosztują 300 zł. I co otrzymujemy za 300 zł? Buty tylko trochę gorsze. Trochę. Jeżeli Chińczyk na tym zarabia, to ja myślę, że koszt wyprodukowania w Chinach tych butów to jest maksymalnie 100 zł ze wszystkim. No już w ogóle maks. Więc możecie sobie zauważyć, ile płacicie za markę. 2400 zł płacicie za markę. Ale jeżeli chcecie nosić takie buty, chcecie nosić buty marek high-endowych, kupcie oryginały. Nie udawajcie, że was stać. Bo nikt mi nie powie, że podobają mi się te buty, dlatego je kupuję, skoro trampek białych tenisówek jest w brud tyle, że możesz sobie kupić Vansy, Conversy, Nike, Adidasy, Pumy i nawet Reeboki, i które będą praktycznie takie same, tylko nie będą miały napisu Gucci i nie będą miały pszczoły. Dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Napiszcie mi na dole, czy chcecie więcej testów fejków. W kolejnym odcinku z fejkami sprawdzimy kolejne fejki, które rozgrzeją was do czerwoności, czyli fejki Travisu Scottów. 9,9 do 1 i pokażę wam, jak je rozpoznać, jak zrobić call-out na kolegę i jak zrobić call-out na ludzi sprzedających je na polskich grupkach jako oryginały.